Jesteśmy na Florydzie i jedziemy na farmę. Po drodze leżał nam żółw. Zobaczcie, jaki duży. To znaczy, że są gotowe już do zebrania. Okay, let it go. Zobaczcie, jakie bydlackie awokado Tom hoduje. Okay, if you want to try that one instead. Okej. Czuję jak taki właśnie łowca. To jest najsmaczniejsze awokado, jakie jadłem. Zobaczymy banana jabłkowego. Cześć, jesteśmy na Florydzie, teraz jesteśmy na Everglades. Dostaliśmy nasze szejki z farmy, która nazywa się Robert jest tutaj i ponoć to są najlepsze szejki. Ja zamówiłem smoothie, tu powinno być mango, pomarańcz i passion fruit. Wszystko na świeżo. To jest rzeczywiście najlepszy shake, jakiego piłem. To jest smoothie tak naprawdę, Ania ma shake'a. Takie coś kosztuje $9, Ani chyba też 9 albo 8. To jest bomba. Ja tego nie mogę za dużo pić, bo to jest z mlekiem, ten Ani. I to jest dokładnie czekoladowe wiórki kokosowe, zmieszane jeszcze z mlekiem. Bardzo dobre, ale moje jest rewelacyjne. Teraz czekamy na Toma z kanału Sleepy Lizard, który zajmuje się hodowlą awokado i jedziemy do niego na farmę awokado. Wow. My teraz jesteśmy na Florydzie i jedziemy na farmę, który prowadzi kanał Sleepy Lizard. I to jest Tom właśnie, który postanowił, że nas dzisiaj zabierze na swoją farmę. To jest taki dodatek do naszego dnia. Wcześniej byliśmy na aligatorach i to mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, ale wydaje mi się, że ten odcinek będzie na tyle ciekawy, że zasługuje na osobny. A teraz nas oprowadza po farmie Longana. To są takie chyba azjatyckie owoce. They are from Asia, right? Yeah. Originally, yeah. Azjatyckie owoce. O, tutaj widzimy. Które oczywiście też rosną na Florydzie, bo Floryda to jest tropikalny klimat, a my jesteśmy na samym południu Florydy. So we've got groves where we grow trees, right? But we also have row crops where we grow tomatoes. You know, this you plant a tree and you take fruit from it for 30, 40, 50 years, right? Here you plant and you harvest. You plant and you harvest. So you might plant beans, you might plant corn, you might plant tomatoes, whatever. We farm in rock. It's all solid rock. Yeah, I can see. Yeah, and I'll show you when we get to my house. And they have a special rock plow, and they create the rows. But we don't farm in soil here. We farm in rock. This is the filter. All the water from up north filters through, and it leaves all the nutrients in the rock. You know what I mean? And so yeah, I just wanted to show you, like, you know, if you went to a farm like in Nebraska, it would be just dirt. You know, or up in Pennsylvania or Michigan, what have you, or Texas, you know, California, right? But here we farm in solid rock. Well, we break up the solid rock for the row crops, you know. Yeah, but all the nutrition makes that those rocks doesn't matter, right? Exactly, yeah. Jak jechaliśmy, to po drodze leżał nam żółw. Zobaczcie, jaki duży. Dziki żółw. O ja, nie możemy uwierzyć. Comes around for years. I see him and then I don't see him and then he goes back around, you know? So I don't want to run him over. We'll bring him in the farm. Tom poszedł teraz się przebrać, bo jak dzwonił do nas, to akurat wracał z siłowni, a my w tym czasie możemy sobie tutaj pochodzić, popatrzeć, jak wygląda jego dżungla. To nie jest tutaj farma, farma jest po drugiej stronie, a Toma niektórzy mogą z Was kojarzyć, bo on ma bardzo popularne filmy na temat awokado i jak hodować awokado. Chyba tam w milionach ma wyświetleń, jeśli się nie mylę. Ma świetne rady, jest to fachowiec, bo tym się głównie zajmuje zawodowo. Także jeśli Was interesuje, jak sobie hodować w Polsce awokado, jak szczepić drzewka, wszystko to pokazuje. Także zapraszam na jego kanał. Już go teraz zareklamuję, aby nie mówić za dużo po polsku, gdy on jest obok nas, bo pewnie się niekomfortowo będzie czuł. Mówił, że szkoda, że wczoraj nie przyjechaliśmy, bo tutaj znalazł jakiegoś ogromnego, jadowitego węża. Tutaj mamy bananowce, ale on nam pewnie zaraz wszystko pokaże. Jakąś dużą pajęczynę wszedłem. O nie! Mam nadzieję, że nie ma pająka żadnego na mnie. Ta pajęczyna jest dosyć twarda. Nie jestem przyzwyczajony do takiego życia w dżungli, ale bardzo bym chciał. A o czym Tom jeszcze nagrywa, to on czasami nagrywa jechanie po leniwych Amerykanach, takie krótkie filmiki, które są bardzo zabawne i prawdziwe. Już wiemy, przez jaką pajęczynę ja przeszedłem. Zobaczcie, jaki dziwny pająk, z jakim pancerzem. Dobrze, że on został na tej pajęczynie, a nie przeszedł na mnie.
wczoraj wiało i kilka drzew bananowców tutaj u pana z ogródka niestety padło. Ja nie chcę tam wchodzić, żeby czegoś... Oh, what's this variety? They are very thick. It's called a plantain. Ah, okay, so we need to cook them. You cook them. You could eat them raw. If you did you have Cuban food since you're here? Just sandwiches. Oh, okay. Because Cubans have a dish called maduros, and that's these. Ah, I see. The maduro means mature. These are the yellow ones, and then the green ones you eat raw. You fry them. Ah, okay. Yeah, they're like potatoes, right? Yeah, they're more like a potato. Yeah, not raw, immature. Put these in the basket. Jeśli banany mają taki róg tutaj, to znaczy, że są gotowe już do zebrania. Will they ripen, like become yellow? Ah, Yeah. okay, in the Now, kitchen. normally I leave them till they start turning yellow, because I would have got more. But since the trees Yeah. fall down, there's not like. Will there be a different taste when they ripen on... Ah, okay. It'll taste about the same. There we go. Okay, let it go. This is huge, yeah. Yeah. Now I can see how big it is. Yeah, and then he'll keep getting nutrients, and then here's his babies, right? Oh, yeah. So this one here, now that he already gave me his fruit, or tea, whatever, that's it. A tu mamy starfruit. Nie wiem, jaka jest polska nazwa tego. No i to wygląda właśnie jak rozgwiazda. Super to jest. I to jest ponoć słodka odmiana. It's a sweet variety, right? Yes. Yeah. Pierwszy raz próbuję. This one's okay if you want to try that one instead. It's so juicy. Yeah, it's like an apple. Bardzo dobre. I jest jeszcze takie twardsze, właśnie jak jabłko. I też soczyste jak jabłko. Nie spodziewałem się, że to będzie miało taki smak, ale Tom nam powiedział, że właśnie są dwa rodzaje. Jedne są słodkie, inne nie są słodkie. A to jest mango tree duże. And when does it fruit? July. July. Zobaczcie, jakie bydlackie awokado Tom hoduje, a to nie są jego największe. To największe on już zebrał, a to jest gatunek, który jest też spory. Jakie to jest ciężkie, to waży z pół kilograma albo kilogram. Nieźle to wygląda. Super ma tą farmę tutaj. No on opowiada, że niestety jak są bardzo mocne wiatry, to te rośliny, na przykład jak bananowiec, no widzieliście, to one upadają, ale on teraz zaczyna sadzić dęby od strony, gdzie wieją wiatry, jak i bambusy, bo to są bardzo dobre wiatrołamacze. Oh, it's heavy. I don't know if I'm doing it wrong or... There you go, you got it. Okay. No, zobaczcie, jakie duże awokado, nie chce wyjść. O! I think there is one even more heavy. Let's get it. No, that was just my impression. Yeah, No. we'll find more. No, that's one. Yeah. You want to go on a hunt? Yeah. Let's hunt. To jest roślina, te liście są jadalne, a jeszcze dodatkowo to produkuje owoce i to się nazywa Monstera. Monstera, M-O-N-S-T-E-R. Monstera. Nie wiem, jaka jest polska nazwa, może nawet nie być, ale ja tu się fajnie czuję, jak taki właśnie łowca. But there's more. Will it be good? Yeah, I think this one will. It's a little small, but this you sit it on a plate in your kitchen. You sit it on a plate in your kitchen, and the first day, these will open up, and you eat the flesh underneath. Oh, I Then see. the next day, you have maybe this much, and then the next day, and then the next day. If on day one you eat this and you try to eat up here, it burns your lips. This is That guy, huge. he might be a little bigger. That's a bigger variety. They're harder to Uh-oh. get too. This stick ain't made for this job. Okay, a little technique. Technique. Oh. Now, Whoa. now to the This is untrained heavy. eye, you can't tell the difference, right? But Yeah. Different skin. they're two different kinds, yeah. So this one has little ridges. See, you can feel like ridges, almost like a okay, pumpkin, yeah. but very subtle, right? This one is smooth. It's more like bumpy, but it doesn't have the ridges. And then this one has the little dimple here, the little, it's symmetrical, and then it's got that little Q, where this one's mostly symmetrical. And then this tree, let's see if I can show you the difference though.
they've got these little raised, almost like veins on them, see? And you can see it like on this one here. See, it's got, you know, on this side here, you could see and that's called a Pollock variety. So it's a little different. So that's a third variety. Another one. This is Catalina. 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 And what's nice about that is it's got a huge seed on the inside. This one's even a little on the small side of them, but they come to that point, and these make a nice root stock. You know, you plant them, you get a nice thick root from them and all. So yeah. Przesiedzieliśmy tutaj aż 3 godziny i ja się aż zacząłem źle z tym czuć, bo pana syn ma mecz i teraz szybko będą jechali na mecz, ale super było, dużo się dowiedzieliśmy ogólnie tutaj o Ameryce. Toma żona jest z Wenezueli i też się trochę dowiedzieliśmy, a co jest ciekawe, to ona ogląda, pomimo że nie zna polskiego, kanał Bartka z Bez Planu. Farma super, a ludzie jeszcze lepsi tutaj są. Wyjeżdżamy z posesji. Bardzo ładnie i egzotycznie to tutaj wszystko wygląda. Będę musiał napisać i zapytać się, czy nikt nie sprzedaje ziemi na tym terenie, bo jest on wyjątkowo egzotyczny. Dostaliśmy jeszcze ładne upominki jako koszulki z logo firmy, jak i kilka tych, których zerwałem, awokado, jakaś dziwna roślina, jeszcze już nie pamiętam jak się nazywała i będziemy musieli to dzisiaj zjeść. Chcieli nam dać jeszcze więcej, ale mówiliśmy, no nie będziemy mieli jak tego zjeść, a do samolotu raczej nie zabierzemy takich owoców, ponieważ Kalifornia temu zabrania. Zajechaliśmy do domu, jest już po zachodzie słońca, ja jestem zmęczony i postanowiliśmy, że dzisiaj nie będziemy w ogóle jeść na mieście, że dzisiaj nie będziemy nagrywać jedzenia, poza tym, które mamy jeszcze w domu. Mamy czerwone banany, mamy banany jabłkowe, które dzisiaj kupiliśmy, mamy awokado, no limonka to do doprawienia, jak i ten dziwny owoc, nie wiemy co to jest, ale dzisiaj część tego owocu powinna być jadalna, więc spróbujemy to, jak i jeszcze mamy jakieś mrożonki chyba, także na dzisiaj odstawiamy, a jutro może pójdziemy i na śniadanie, i na kolację coś nagrać, zobaczymy. Tak wygląda nasza kolacja na dzisiaj. Tutaj mamy bananki, które dzisiaj kupiliśmy, to są wczorajsze czerwone banany. Ogólnie też Tom nam powiedział, że gdy bananki tak pękają, to oznacza, że one są idealnie dojrzałe. To jest awokado od Toma. Tutaj mamy limonki, natomiast to nie wiemy co to jest, ale tłumaczył nam, że w momencie, gdy to zaczyna tak się rozchodzić, to można zacząć to jeść, bo jeśli się nie rozchodzi tak jak tu, to znaczy, że trzeba poczekać 1-2 dni i wtedy można to jeść. A jakbyśmy to zjedli, to będzie nas parzyło, natomiast gdy jest dojrzałe, to nie parzy. Mam nadzieję, że to już nie jest niedojrzałe. Próbujmy. Nie pamiętam jak to się nazywało, to była jakaś dziwna nazwa. Smakuje to troszeczkę jak słonecznik, ale chyba jednak nie jest do końca jeszcze gotowe, bo czuję właśnie takie dziwne uczucie w ustach, jak się za dużo zje ananasa. A zobaczmy jeszcze z tej strony, tu jest żółte. Może będzie to bardziej... Ale tak to smakuje mi trochę jak słonecznik. Tu już nie jest jak słonecznik, ale nie wiem co to jest za smak. Chyba po prostu jutro zobaczymy jak to będzie wyglądać i czy smak się zmieni. Kolejna rzecz to jest awokado. Nie wiem jaki to jest gatunek, zapomniałem zapytać się. Zaraz napiszę do Toma i zobaczymy co to jest za gatunek. Wow. A, to jest to awokado z tą ogromną pestką, o której nam mówił. Zobaczcie jak to wygląda. Gigantyczna jest ta pestka, taka bardzo o nieregularnych kształtach. I jest to twarde awokado. Także chyba łyżką nie będę mógł tego zjeść. Nie, na pewno nie. Awokado to jest dosyć twarde i nie wiem, czy ono jest już dojrzałe, czy jeszcze nie do końca dojrzałe, ale może po prostu takie twardy jest ten gatunek. Spróbujmy, bo jak do tej pory jadłem tylko Hass awokado, czyli to najpopularniejsze w sklepach. Ma zupełnie inny smak, smakuje bardziej jak jakieś orzechy, może trochę jak orzech włoski połączony z laskowym. To się przyjemnie je na surowo. To nie jest takie awokado jak Hass, że na surowo jak się je, to smak jest dziwny i lepiej do czegoś dodać. To
To jest bardzo smaczne. Zastanawiałem się, czy będziemy w stanie zjeść takie duże awokado, ale tak, to jest do przegryzienia. Super. Chyba będziemy po prostu skórkę ściągniemy i będziemy sobie przegryzać. Na chwilę przerzucamy się do Kalifornii, jesteśmy u nas w domu, bo okazało się, że awokado, które jadłem, było niedojrzałe. Takie awokado powinno postać kilka dni w kuchni, tak jak dokładnie to. To jest chyba ten sam gatunek, ono nazywa się Monroe i zaraz będę je próbował. W tym czasie, co rozkrajam, to zielone, takie długie warzywo, czy to jest owoc chyba bardziej, to nazywa się monstera i ta monstera powinna być też bardziej dojrzała. O, tu mamy dużą pestkę. Ta monstera niestety nie była dojrzała i przez to jej smak był taki, jaki był, czyli trochę mi przypominał słonecznik. Natomiast, o, tu już jest wszystko mięciutkie. Natomiast mieliśmy zabrać tą monsterę do domu i włożyliśmy do worka foliowego i niestety w samolocie nam zgniła trochę. Także musiałem ją wyrzucić i niestety nie byłem w stanie jej spróbować. A teraz spróbujmy awokado, które już teraz widać, że jest bardziej soczyste niż tamto poprzednie. To jest najsmaczniejsze awokado, jakie jadłem. Jest to połączenie zwykłego awokado z nutką orzechu włoskiego. Jest delikatne, jest smaczne. Zwykłe Hass awokado, które najczęściej spotykamy w sklepach, ja mogę jadać jedynie zmiksowane z czymś, bo tak same to mi nie smakuje, natomiast to ma bardzo dobry smak. Może jest to spowodowane tym, że to jest nowe dla mnie awokado, ale sądzę, że nie. Jest o wiele smaczniejsze. A teraz wracamy już na Florydę. Gdy Ania to spróbowała, to powiedziała, że nie wyobrażała sobie takiego smaku awokado. Teraz zobaczymy banana jabłkowego. O rety, one rzeczywiście pachną jak jabłko. Takie połączenie banana z jabłkiem, jak smoothie jabłkowo-bananowe. Bardzo ciekawy smak, bo smakuje to, jakby to był jogurt wymieszany z kawałkami banana i jabłka, ale jeszcze ten jogurt nie jest aż tak mocno wyczuwalny, leciutko wyczuwalny. Wydaje mi się, że Ania będzie zakochana w tych bananach. A sprawdźmy teraz te duże czerwone banany. One się po prostu nazywały chyba Red Bananas. Pachną trochę jak tajskie. Czerwone banany są bardziej delikatne niż jabłkowe, ale za to mają bardziej smak przypominający banana. To jest taki bardzo wyostrzony smak zwykłego banana i jest jeszcze o wiele słodszy niż zwykły banan. Bardzo dobre są, rzeczywiście są lepsze niż zwykłe banany. Ale wydaje mi się, że te jabłkowe są najsmaczniejsze. Na tym zakończymy już drugi dzisiaj odcinek. Jesteśmy bardzo zmęczeni, mało w nocy spaliśmy, a do tego był bardzo intensywny dzień, pełen wrażeń. Jeden z najlepszych dni tutaj na Florydzie. Pamiętajcie, aby zajrzeć na kanał Sleepy Lizard. Wydaje mi się, że wielu z Was spodoba się sposób prowadzenia tego kanału, jest bardzo pozytywny i tak samo pozytywny jest Tom w życiu, jak jest na kanale. Jeśli hodujecie awokado, to jest to obowiązkowa pozycja, a ten kanał jest również trochę rozrywkowy. Dopełnienie naszych filmów znajduje się na naszym Instagramie o nazwie Kaszub w Kalifornii. Zapraszam serdecznie, tam możecie zobaczyć wciąż wyróżnienia, czyli highlights z naszego wyjazdu z Florydy, jak i z naszych poprzednich wyjazdów. I cześć!